chcę z tych resztek uszyć dzisiaj piękną boho sukienkę, tak jak lubię. Rozmiar oversize. Zapraszam, zaczynamy. I tak jak mówiłam, nigdy nie robię jakichś skomplikowanych wykrojów, bo nie jestem szwaczką, nie jestem projektantem, robię ze swojego doświadczenia, więc pokażę, jak to wygląda. Odcięłam kawałek materiału, który potrzebuję na górną część. Ona będzie z dwóch części zrobione, skombinuję z dwóch różnych kolorów. I teraz tak, nie mam wykroju, więc zrobiłam tu wycięcie na szyję. Tutaj ręka, wycięcie pod pachy pod rękę i tu prosta linia. Wszystko, tu też prosta. Teraz tak, jest to podwójne, złożone, tak jak widzicie, podwójne. Teraz wzięłam inny materiał, w moim przypadku różowy, i po tym samym rozmiarze, który już jest, wytnę drugi kawałek. Bo daję Wam bardzo łatwe, proste sposoby, jak można uszyć, nawet jak robicie to po raz pierwszy i żadnych nawyków wielkich nie macie. Teraz tak, tutaj szyję, odcinamy. Ok. Tu jest bok, trzeba trochę wyrównać wszystko, żeby ładnie się zgadzało. I wycinamy fragment pod pachem. I teraz tylko wyrównujemy dół. Oczywiście przyszpilkowałam jeden kawałek do drugiego, żeby to się nie motało, żeby łatwiej było wycinać. Ciężkie to jest? Myślę, że nie. Aha, tutaj jeszcze trzeba. Tutaj. Nie jest to trudne, nie jest to ciężko, więc tak jak mówię, bez żadnych wykrojów. Mam wszystko robione na oko. Wymierzyłam sobie, to jest wysokość, tak? Rękawa i na biuście to jest 32 cm. Biust wymierzyłam, jaki Wam jest potrzebny, czyli to jest połowa z wyliczeniem szwów, bo szwy robię zawsze francuskie, czyli podwójne szwy, czyli 1,5 cm na szef z jednej, z drugiej strony, i tutaj od tych punktów odkładacie ten rozmiar, który Wam jest potrzebny. Odmierzyli, wycięli szyję, tu jest podwójny, rękaw nie będzie rozcięty. I ok, teraz rozszpilkujemy to. Tutaj lekko nacinam, żeby zawsze widzieć, gdzie później złożyć połowę, bo później nam jak ucieknie, ciężko będzie złożyć równo. No i zobaczcie. Ok, jest, to jest lewa strona. Taka część, ale przód jest trochę więcej wycięty i z przodu na biuście też jest trochę wycięte. Zawsze tak robię. Więc żeby to wyrównać, to teraz kładziemy jedno na drugie. Tutaj te zaznaczenie składamy równiutko, żeby wiedzieć, że to jest w odpowiednim miejscu złożone. Tak. Zobaczcie, tutaj składamy jedna część z drugą. Tutaj też składamy równiutko. I teraz tylko musimy wyciąć tutaj dekolt. I na biuście tą nierówność, którą zawsze robię do złożenia z przodu tej falbanki. No więc muszę to też odciąć. I to wszystko, moi kochani. Teraz widzicie, mam dwie części
mam dwie części. I to jest górna część. Górna część. To jest szyja, dekolcik, ale to później wytniemy takie jak chcemy. I teraz co trzeba zrobić? Trzeba zszyć ten szef i ten szef. I wtedy będzie właśnie całość już tej sukienki naszej gotowa. W ten sposób. Jedna i druga. Kiedy to zszyjemy, to zostanie tak jak widzicie. Przód jest podkrajany na przyszycie górnej części falbanki i zwężany rękawek. Później rękawy zrobimy jakie nam będzie się chciało. Więc tutaj cała szerokość po zszyciu wszystkich szwów, tak jak powiedziałam, to będzie w sumie 140 cm w biuście, dosyć szerokie. Ale zawsze szyję te sukienki szerokie i tak jak widzicie w moich pokazach tych projektów, nawet szczupłe kobiety, szczupłe dziewczyny wyglądają w tym prześlicznie. Bo jak jest sukienka, szczególnie letnia, obcisła, drogie pani, nie może tak być, nie wygląda to ładnie. Dlatego robimy dużo większe rzeczy. Wtedy leżą na nas idealnie i wyglądają równie na dużych paniach, takich jak ja, większych i mniejszych też. Ok, pierwszy etap jest zrobiony. Żeby szyć teraz te dwie rzeczy, kochane moje dziewczyny, składamy nie prawą do prawej, lecz lewą do lewej strony. Lewą do lewej strony i zszywamy jeden raz. Kiedy przeszyjemy w całości jeden raz, przywrócimy naszą rzecz później na właściwą prawą stronę i przyszyjemy to jeszcze raz. Dlatego cały ten szef, całe te wszystkie nierówności się schowają, ponieważ nie mam tu maszyny, nie mam overlocki, robię wszystko tylko własną ręką, szyję ręcznie, więc robię to na tyle ładnie, że później nic się nie siepie, wszystko jest schowane, każdy szef jest przyszyty podwójnie i jest ukryty. Więc nie lęcie się, chociaż ja sama taka leń ogromny i nie lubię dużo roboty, tak jak widzicie, bo robię wszystko łatwo i prosto, ale jakaś estetyka, kultura powinna w naszych rzeczach być obecna i dlatego robię to w ten sposób. No, jak szyję nie będę pokazywać, bo to zajmie trochę czasu, spotkamy się za chwilę. No i ten szeł teraz jest ładnie zrobiony podwójnie. Wygląda idealnie. Na tym etapie najłatwiej od razu obrobić sobie tutaj dekolt. Ja już wycięłam tyle, ile potrzebuję. Wy możecie zrobić to samo. Czyli tutaj z przodu zmalało, tak jak widzicie, znacznie. No i to już tak będzie. Teraz zrobimy z paseczki ukośne, żeby od razu to obrobić, bo później jak już będzie wyrób, będzie plątało się, nie będzie wygodnie, skoro robimy to po kolei, to zaraz obrobimy właśnie nasz dekolt. Wycięłam paseczek taki 3,5 cm, zszyłam oczywiście i teraz to przyszyję. No będzie to trochę trwało, ale lepiej to zrobić w tym momencie. Przyszyjemy raz i później podwiniemy pod spód. Będzie ładnie wyglądać. I jeden raz już przyszyłam, przyszpilkowałam wewnątrz, podwinęłam to. I zobaczcie, kupiłam specjalnie wczoraj takie nicie, dosyć kontrastowe, różowe. I to teraz jeszcze ściegiem, haftem boro zrobię dookoła, przyszyję, żeby to było ładnie. Ja myślę, że ta nić będzie tutaj pasowała. Dekolt już zrobiony.
I tutaj naprzód jeden pas przeszyłam z tych serwetek, które Wam pokazywałam, kolorowe. To taki print zwierzęcy, tu są jakieś, nie wiem, ptaki, flamingo to chyba, mi się wydaje. Z tej strony leopardy. No a z tyłu, z tych samych pasków zszyłam, żeby trochę było szersze, bo po środku dołożyłam kawałeczek. No i tutaj z tyłu, tak jak widzicie, jeszcze nie przyszyte, to teraz przyszyję właśnie ten pasek. Tu jest prosty, bez podcięcia na biust, prosty pasek. I teraz przyszyję go, położę tutaj po środku i lekko zmarszczę. Zawsze to robię, wtedy ładnie sukienka się układa w ten sposób. No i teraz szyję ręcznie, więc lewą do lewej strony, obracamy, zszywamy jeszcze raz szwem francuskim. Tutaj już jest zszyte, właśnie pokażę Wam, jak to ładnie wygląda. Zobaczcie, podwójny szew i w środku wygląda tak, więc bardzo pięknie ten szew się prezentuje i dla szycia ręcznego to jest po prostu niesamowita rzecz, niezastąpiona. I tak szywamy ten pasek na plecy. Przedłużamy kolejną warstwę naszej sukienki. Sukienka moja powiększyła się o jedną warstwę, tak jak widzicie, o jedną warstwę. Wciąż jest nieszyta i nie szywam tego. Teraz co zrobię? Teraz przeszyję rękawy. Uszykowałam tutaj kawałki materiału, są różne, właśnie chcę, żeby były różne. I teraz, tak jak zwykle, tak jak jest, przeszyję tutaj rękawek. Lewą do lewej, prawej do prawej i przeszyjemy jeden rękaw i drugi. W ten sposób przeszywamy. Rękawy przeszyte. Chciałam tylko pokazać, jak to zrobiłam. Bo mało to, że szwem francuskim zrobiłam podwójny szew, to później każdy szew jeszcze właśnie haftem, otwartym haftem boro zrobiłam dwukrotnie. Także te szwy są bardzo, bardzo mocne, mimo to, że szyjemy je ręcznie. 4 razy jeden szew przeszyty ręcznie. Tak wygląda. No i robimy dalej, będzie następna warstwa, zaraz wymyślę, co przyjdzie na dół. Witam wszystkich w ponownym dniu naszego majsterkowania. Dlaczego w ponownym dniu? Bo chcę, żeby każdy z Was uświadomił, że te filmiki, które nagrywamy dla Was 10-15 minutowe, czasami trwa kilka dni. A jeszcze chcę, żeby każdy z Was też uświadomił, że każdy szew, który wykonuje ręcznie, czyli bez zasobu żadnej maszyn, robię to ręcznie wyłącznie. Dlatego każdy szew, który zszywam, szyje się kilkakrotnie, więc na to schodzi dużo czasu i chcę, żeby każdy z Was o tym wiedział. Nie musicie tego robić, bo jeżeli macie maszyny, to proszę bardzo, możecie wykorzystać swoje zasoby techniczne. No a ja w Turcji maszyny nie mam, ale że nie przestaję robić i pokazywać Wam swoje projekty, to robię to ręcznie. Więc kochani, słuchajcie, teraz górna część, boki już szyte. Pokażę tak z bliska. Jak zwykle wykorzystuję to szew francuski, czyli szyję podwójnie, lewą do lewej, prawą później do prawej i wychodzi z tej strony idealny szew. Idealny. Nie mam tutaj maszyny, nie mam overlocka, nie ma żadnych możliwości, żeby zrobić to bardzo ładnie, elegancko, dlatego szyję to podwójnym szwem. No i słuchajcie, górna część naszej sukienki już jest zszyta. No taka ala króciutka koszulka wyszła, widzicie, tak? Taka śmieszna. No i co teraz mam zrobić? Więc
skoro górę już szyłam, bo czasami tego nie robię, bo mogę zrobić na przykład dół, doszyć jedną stronę i drugą i później szyłam bok w całości, ale tutaj nie mam takiej możliwości, ponieważ te kawałki większe, które wykorzystam na dół, na spódnicę, to nie chciałam ich przycinać, więc będę robić w ten sposób, że każdy kawałek będzie szywany tylko jeden raz i tutaj szerokość wymaga, żeby ten w całości kawałek, no na przykład ten, tak? Ten w całości kawałek, który będzie przyszywany do górnej części, on będzie wchodził na tylną stronę, żeby nie było bocznego szwa, dlatego zrobię właśnie teraz kolejny fragment tej dolnej części sukienki, tej spódniczki. Zszyję te fragmenty, tu nawet zaczęłam już co nieco robić. Będzie to wyglądać tak jako jedyne płótno, podszywane z takich kawałeczków, dosyć długie, szerokie, ale jeszcze nie jest skończone, bo muszę zrobić na całość, tylko pokazuję, jak to mniej więcej będzie wyglądać. I później przyszyję to do górnej części spódniczki w ten sposób. Ale że jest szerokie, tak jak powiedziałam, to w całości zrobię właśnie takie koło, wymierzę rozmiar dostateczny dla całej szerokości tej spódniczki i później w całości przyszyję do góry. Tak będzie to wyglądać. I teraz znów siadam za kolejny etap, bo muszę zrobić to dolne płótno tej spódnicy, tej sukienki raczej. I dlatego to zabiera dużo czasu. Oczywiście spotkamy się za chwilę. Najpierw zrobię dół. No ale jak zszywam te fragmenty, nie pokazuję, bo to już zależy, co macie u siebie pod ręką, jakie resztki chcecie wykorzystać, jakie fragmenty ułożycie w swój właśnie w ten puzzle patchworkowy. To już zależy od waszej fantazji, od waszych możliwości, no i od tego, co posiadacie. A ja siadam dalej i robię spódniczkę. Połączyłam górną część z dolną spódniczką, lewą do lewej strony, tutaj gdzie talia w pasie. I teraz, tak jak widzicie, będę robić takie zakładki i zszywać to 2 razy szwem francuskim. Pokażę, jaki pomysł mam na kieszenie. Ponieważ została jedna serwetka, o której mówiłam, bawełniana, taka frotka, ale ona lekko się rozciąga. Nie chciałabym, żeby to było na kieszeni. Dlatego postanowiłam, włożyłam sobie takie pod spód, to jest takie ze szczereczki do mycia, też kupiona tutaj w sklepie w Turcji. No i co postanowiłam sobie zrobić? Ja chcę to prześciegać. Właśnie różową nitką, tylko się zastanawiam, czy różową zostawić, czy jednak wziąć bardziej kontrastową, na przykład brązową mam. Brązowa jest bardziej widoczna. W każdym bądź razie chcę prześciegać to dwie razem 2 kawałki i później wytnę sobie kształt kieszeni, którą chcę. Można zrobić 2, można zrobić 1. Ja zrobię jedną właśnie kolorową, a druga będzie prawdopodobnie jednokolorowa, różowa. Więc w tej chwili to chcę zaznaczyć sobie, właśnie tutaj mam mydełko już, wezmę zaraz linijkę i sobie pozaznaczam, gdzie chcę prześcigać ten materiał. Co z tego wyniknie, zaraz pokażę, bo nie będę wam tego wszystkiego pokazywać, bo szycie jest trochę za długie. Natomiast widzicie, w jaki sposób chcę zrobić tą kieszeń. Witam w kolejnym dniu. Robimy dalej. Chcę powiedzieć, jedna kieszonka już przyszyta, prześcigana, tak jak mówiłam, i zrobiłam wczoraj jeszcze jedną różową, też prześcigana. No i teraz już przyszpilkowane, tylko wezmę ją i przyszyję. Robimy dalej. Przyszykowałam dwa takie paski i na dole to jest spód spódnicy, sukienki.
chcę jeszcze przedłużyć ją, właśnie wykończyć tym różem i na dole będzie z tego wykrajane nie proste, tylko taką bombkę zrobię, taką bombeczkę, bo ja lubię takie, to będzie przyszyte, więc ona będzie wykończona, pokażę zaraz w ten sposób, w ten sposób. Nie wiem, czy widać, może nie bardzo widać, no ale w każdym bądź razie później Wam pokażę, będzie wykończone tak trochę ścięte rogi i będzie taka tulipanik, taka bombka się robić, zaraz przyszyję jeszcze takie dwa paski. Sukienka moja różowe marzenia jest skończona. Chcę pokazać Wam tylko z bliska, jak wykończyłam. Rękawkę zrobiłam na gumkę, na taką gumeczkę, ponieważ to jest styl wiejski, styl country, taki był pomysł. No to dlatego wykończyłam rękawkę właśnie tak najprostszym sposobem z gumeczką. Tak wygląda ta sukienka. No i dwie kieszonki ściegane, nie wiem czy będzie widać, ale chyba widać. Z tej strony różowa, zrobiłam je na usztywnionym takim podkładzie i na dole to co lubię zawsze dodać jakieś ozdoby, to właśnie napisałam country style, czyli wiejski styl i z tyłu zaraz Wam pokażę. I z tyłu też u góry dałam takiego kogocika jakiegoś, no bo może być u mnie tutaj wzory, ptaki, flamingo, jakieś koty i tukany z przodu jeszcze, no mogą być właśnie w wiejskim stylu takie różne rzeczy. No i tu na dole też zrobiłam napisy Pink Dreams, the key to them. Różowe marzenia to jest nazwa mojej sukienki, którą tak nazwałam i napisałam, że to są klucz do naszych marzeń. Z boku było też wolne miejsce, napisałam też I create the way I see it. Tworzę tak jak to widzę, bo jestem twórcą, a kto mi broni. Więc moja sukienka jest gotowa. Zaraz za chwilę pokażę Wam, jak wygląda na mnie. A ja życzę Wam wszystkiego dobrego, dużo szczęścia, pomysłu kreatywnym, radości z tego, co robicie. Dziękuję za to, że jesteście ze mną, za to, że oglądacie moje filmy. I mam nadzieję, że spotkamy się jeszcze nie jeden raz. Postaram się za każdym razem wymyślić coś nowego i pokazać Wam swój projekt. Miejmy nadzieję, że komuś z Was na pewno to się przyda. Nie zostawiajcie mnie. Do zobaczenia w następnym wideo. Pa, pa.